Siemano strzelcy, tu Kons HFT1. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, zaprezentować wiatrówkę od FX Airguns. FX Leopard. Ta lufa, która ma aż 700 mm, no kawał lufy, ma możliwość strzelania slagami. Oto FX Leopard w wersji 5,5 mm. No to już taka troszkę większy pneumatyk, mocniejszy pneumatyk. Dlaczego wybrałem do zaprezentowania Wam właśnie ten model? To jest wersja Sniper, ma lufę STX Heavy. To oznacza, że strzela slagami, nie zwykłym śrutem. Slagi, no to w skrócie można powiedzieć, są to już takie pociski do dalszych dystansów. Śrut jest dobry do tam 50 metrów. Natomiast na dalsze odległości, no to tutaj już lepszy współczynnik balistyczny mają slagi. I ta właśnie lufa przystosowana jest do strzelania wyłącznie slagami. Możecie oczywiście takiego Leoparda kupić w wersji od 4,5 mm, 5,5 mm, tak jak ta wersja, do wersji 7,62. Co jest fajnego w tej wersji? Wersja Sniper jest wyposażona w butlę na sprężone powietrze, która ma 580 cm3. Natomiast tu jest prawie litr pojemności tego pneumatyka, tego karabinka, ponieważ tu jest dodatkowy kartusz, czyli razem w sumie daje nam 890 cm pojemności. No to jest po prostu coś niesamowitego. Można tym 2 godziny cały czas przeładowując, strzelać i wciąż mamy to powietrze. Dodatkowo mamy tutaj zabezpieczenie przed strzałem i to jest fajne, bo ta regulacja, to zabezpieczenie jest i z lewej, i z prawej strony, co jest mega wygodne w użytkowaniu. Jednym palcem można sobie to przestawiać. Ten Leopard wyposażony jest w magazynek na 18 slagów. Taki oto prosta konstrukcja. Przesuwamy tutaj, otwieramy sobie. Ważne jest, żeby naciągnąć do maksymalnego miejsca i można zapakować slagami. Potem to zamykamy, przekręcamy i ładujemy od tej strony. 18 slagów tu się mieści, co daje nam przy tym litrażu, przy tej butli i przy tym kartuszu około 100 strzałów. No, producent deklaruje, że więcej niż 100. Ja szczerze mówiąc 2 godziny strzelania, no tak około właśnie 100 slagów, ale wierzcie mi, 2 godziny strzelania z tego FX-a to jest bardzo dużo. Także wystarczy w zupełności. Nie trzeba tego ładować dodatkowo, nie trzeba chodzić z butlą. Po prostu mieć fan i strzelać z tego. W tym zestawie założyłem, no tu już potrzebna jest taka prawilna luneta Valiant Zephyr z powiększeniem 24 do strzelania na dalsze dystanse 50-100 metrów z okularem 50, także to jest taka średnia półka lunet. Do tego montaż, szyna Picatinny i co jest spoko, tu również jest szyna Picatinny i na tej szynie można sobie założyć na przykład bipod. Jest to dosyć ciężki pneumatyk, waży ponad 4 kg plus luneta jeszcze do tego, także no, dosyć ciężki. Co jest fajnego w tym karabinku, to, że jest bardzo ładnie wytłumaczone. I teraz tak, pierwszy regulator, który jest ustawiony na stałe, nie mamy regulacji na stałe na 100 bar, natomiast drugi, tutaj widzicie, jest w tej chwili ustawiony na 150. Za chwilę to zmienimy, bo to troszkę jest za dużo, ale jest opisany jako regulator i tu mamy Quick Tune System, czyli ustawiamy sobie zbijak. Możemy to robić albo kręcąc, oni to nazywają power button, który przesuwa ten zbijak o dosyć dużo wartości, albo możemy tutaj pokrętłem sobie dostosować idealnie prędkość do slaga, którego używamy. I teraz zabawa fajna albo niefajna polega na tym, że możecie strzelać cięższymi, lżejszymi tymi slagami. Do tego można dostosować prędkość wylotową idealnie, tak aby otrzymać najlepsze skupienie. I to jest naprawdę spoko. Co więcej, jeśli chodzi o Leoparda, macie tutaj tak zwane power plenum. Power plenum to jest 54 cm
pojemności. Chodzi o to, że w zwykłych pneumatykach bezpośrednio z butli poprzez zawór dostajecie odpowiednią dawkę powietrza i ten śrut jest wyrzucany z lufy. Natomiast jeśli chodzi o slagi i większą celność, stabilność tego pocisku wylatującego z lufy, no to potrzeba troszkę więcej powietrza. I jest taki patent, że powietrze z butli idzie do komory plenum, która jest 54 w tym wypadku, więc mamy wystarczający zapas powietrza, żeby tego slaga wyrzucić z odpowiednią prędkością z lufy. I dlatego precyzyjnie można strzelać na dystansy powyżej 50 metrów. Mega fajna sprawa. To jest jedna z najwyższych wersji Leoparda. Można sobie zamówić wersję na przykład z samą butlą, albo istnieją tak samo wersja tubowa, tak zwana tube version, która nie ma tej butli, tylko tutaj ma na przykład szynę Picatinny, żeby sobie można było więcej gadżetów poprzyczepiać. I ten karabinek kupiłem sobie w sklepie Militarni, także jakbyście chcieli. Jeśli spodoba Wam się taki FX, to możecie go sobie tam kupić. I ode mnie jeszcze otrzymujecie kod rabatowy, także wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Ładowanie FX-a. Tutaj macie port do ładowania. Z taką gumkę zdejmujecie i można go naładować. I teraz do ilu go można naładować, to zależy. Jeśli macie wersję Sniper, a polecam wersję Sniper, właśnie przez to, że ma prawie litr pojemności powietrza. To jest mega dużo strzelania, naprawdę. Jeśli macie taką wersję, jeśli sobie taką zamówiliście, obojętne czy to będzie z lufą, tą 700 heavy do strzelania slagami, albo możecie wziąć nawet 4,5 mm na zwykły śrut, to generalnie butle normalnie można ładować do 250 bar. W zależności ile jest ustawiony regulator. No ja mam w tej chwili 150, dlatego uważam, że jest za dużo. Za chwilkę sobie to zmienimy. Natomiast w tej chwili jest 200, 205, coś takiego ustawione. Teraz tak, super uchwyt, mega poręczny, taki wzorowany na AR-15. Ogólnie karabin jest kompaktowy, zobaczcie sobie. Bardzo dobrze leży. I teraz jeszcze tutaj na stopce z tej strony jest taka regulacja, już Wam pokazuję. Macie tutaj regulację, więc możecie sobie to odkręcić i opuścić stopkę i podłożyć na przykład poduszkę do strzelania. Cóż więcej, mechanizm, ładowanie, tu wchodzi magazynek, spust dwupoziomowy, pierwsza droga, druga droga, można sobie ustawić pod siebie. Szyna Picatinny, na której, tak jak mówię, zamontowałem Valianta Zefira 624×50 i gotowy zestaw do zabawy. Zabawa 5,5 mm slagi. Będziemy testować Apollo, JSB Knockout, FX Hybrid, a jeszcze może Javeliny przetestujemy. A jeszcze Wam pokażę, tu jest ten przycisk zabezpieczenia, który jest i z tej strony, i właśnie z tej strony. Minusy. Minusem na pewno będzie to, że jest dosyć ciężki, a druga sprawa to ten cały magazynek, który Wam pokazywałem. Na slagach od JSB no mnie się zablokował. I miałem duży problem, żeby go odblokować. Nie wiem, co się stało. Na innych się tak nie działo, na JSB tak się podziało, no i był problem. Także z drugiej strony komorę, to miejsce, gdzie ładujecie, jest na tyle duże, że można spokojnie palcem slag po slagu wkładać, mieć cały czas przyjętą tą samą postawę i ja ładuję sobie slag jeden po drugim i strzelam. Dobra. Kolejna sprawa, która przychodzi mi jeszcze do głowy, jeśli chodzi o o FX Leoparda, która uważam, że jest mega spoko, na przykład w niektórych karabinkach jest to niemożliwe, to jeśli macie lufę i ona jest tutaj na końcu, posiada gwint, zdejmujecie ten gwint, znaczy tą taką nasadkę bardziej, nie gwint, i tu macie gwint, na który można zamontować po prostu moderator dźwięku. I to jest akurat fajne, nikogo to tak nie absorbuje. Gdy strzelam z niego, często jest tak, że
najpierw ludzie mówią, no wiatróweczka, fajnie, fajnie. A jak strzelisz z tego i to ma kopyto, to też ma lekki odrzut, to nagle jest, a z czego ty strzelasz? FX Leopard, tak jak wspominałem, kupiłem sobie go w sklepie Militarni. Jakbyście chcieli, to sobie tam zobaczcie. Zanim jeszcze zrobię soundcheck, muszę sobie podregulować, tak jak wcześniej wspominałem, 150 bar ustawione jest troszkę za dużo. I tutaj macie taki otwór, w który wkładacie sobie klucz, taki po prostu zwykły imbus. Trzeba sobie tam trafić. I nie trzeba, tak jak na innych filmach instruktażowych pokazują, że to trzeba ściągnąć, coś rozbierać. Nieprawda. Wystarczy to włożyć. I teraz zgodnie ze wskazówkami ze zegara zmniejszamy ciśnienie na regulatorze. Czyli przekręcamy odrobinę i musimy przestrzelić na sucho. Co ciekawe, nie we wszystkich wiatrówkach można tak robić, na przykład w sprężynach absolutnie nie. Można uszkodzić sprężynę, natomiast w tym PCP można. Nawet instrukcja użytkownika tak mówi. Pamiętajcie, że żeby robić regulację, musicie mieć więcej ciśnienia w kartuszu niż jest na regulatorze. Czyli jak ja mam teraz 150, to muszę mieć więcej niż 150, żeby to zadziałało. Czyli na przykład jak podnoszę regulator ze 120 na 130 bar, to te 130 bar muszę mieć aktualnie w kartuszu, żeby to w ogóle zadziałało. No i ten regulator nie można kręcić więcej niż 180, ale ja nie potrzebuję takiej w ogóle dużej mocy z tego regulatora, wtedy slagi latają bardzo niestabilnie, dlatego ja sobie zjeżdżam na 120. Mamy tutaj taki prosty miernik dźwięku. – 80 dB. No, całkiem sporo. Całkiem głośne to coś jest. To jest tłumik, który stosowany jest do FX Impacta. Znaczy moderator. 77. No, nie za dużo, ale z drugiej strony coś daje. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy chcielibyście więcej takich testów widzieć, a jeśli tak, to co Wam najbardziej by pasowało, co Wam pokazać, jakie wiatrówki, jakie pneumatyki, co byście chcieli zobaczyć u mnie na kanale. Spróbuję to dla Was zaprezentować. Tak wygląda FX. Widzimy się na ośce. Do następnego. A no i oczywiście musicie ręcznie przestawić na save. Last minute. Empty magazine. Dobra, moment. Można?
980. Teraz bierzemy FX Hybrid. Last bullet. Magazine. Która karta teraz? Prawa góra. Stop, no zładuj do przejrzenia. Przejrzałem. Dobra. Empty magazine. Oż ty pizdy. 58. Chyba, że się zdarzały. A po strzelaniu trzeba przewrócić przykład tam. Tak. On was traveling, yes? Because we are in Poland, they deserve. Koniec.
Postanowiłem sprawdzić, jak zachowuje się slag przy wyższym ciśnieniu od 130 do 150 bar. Jak łatwo się domyślić, takie ciśnienie nie powoduje lepszego skupienia dla slagów 22 grain. W rezultacie ciśnienie 120 bar lub niższe na regulatorze jest optymalne dla slagów 22, a ciśnienie od 130-140 bar jest dla bardzo ciężkich slagów 30 grain i wyżej. Najlepiej spisywał się FX Hybrid oraz JSB Knockout ze starszej wersji, ale tego ostatniego nie udało mi się nagrać. Warto by jeszcze sprawdzić cięższe slagi oraz 22 grain od HN albo ZAN, ale to być może w innym odcinku. Czas to wszystko jakoś podsumować. Dalsze odpowiednie ustawienie tego pneumatyka na pewno pozwoli osiągnąć fenomenalne skupienie. FX Leopard to super świetny karabinek, obok którego nie da się przejść obojętnie. Polecam każdemu, kto chce strzelać precyzyjnie na daleki dystans. Spokojnie może dorównać karabinkom 22 bocznego zapłonu. Tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę, jeśli Wam się podobało. Napiszcie komentarz, jaką wiatrówkę chcielibyście zobaczyć na kanale. Do zobaczenia na torze. Cześć!